To jest raport z pogranicza polsko-białoruskiego. Przygotowany i opracowany przez Małgorzatę Rycharską z Hope and Humanity Poland i z redakcji Czaban robi Raban. Doceń pracę autorki i postaw jej wirtualną kawę na portalu suppi.pl/Mzimu. O tym, jak możesz wspierać działania Hope and Humanity Poland, dowiesz się z opisu tego podcastu. Ostatnie dni były dla nas bardzo intensywne i bardzo chciałabym się tym podzielić z wami. Też z tymi rzeczami, o których nie było nawet kiedy napisać, bo wszystkie się działy jednocześnie, równolegle. Ale nie wiem, jak to ubrać w słowa pisane. Pomyślałam, że spróbuję opowiedzieć to głosem. Inaczej, może będzie mi łatwiej. Ten jeden wątek, o którym pisałyśmy publicznie, czyli zmagania o to, żeby osoby były w stanie złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Terespolu. To wymagało bardzo dużo pracy. Oczywiście nie tylko mojej, nie tylko Zosi, Darii, ale też innych osób. Dostałyśmy super wsparcie ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Wielkie za to dzięki. I jeszcze rzeczy innych osób, które też pomagały. Sytuacja teraz po zawieszeniu prawa do azylu jest bardzo trudna. Ale ludzie cały czas są na Białorusi. Ludzie tacy jak te osoby, które przyjechały prosić o ochronę i którym się szczęśliwie udało, czyli niepełnoletni, bez opieki, osoby starsze, chore, poważnie zagrożone, uciekające przed prześladowaniami w swoim kraju. Efekt widzicie. Jednego dnia 3 Syryjczyków, 2 dni później 2 Jemeńczyków i ten Syryjczyk, który został na początku wypchnięty, są w Polsce, są bardzo szczęśliwi. Ich rodziny są bardzo szczęśliwe, bo wiecie, ta fala nerwów, strachu wszystkich bliskich, którzy są w krajach, gdzie są w niebezpieczeństwie i po prostu nie mogą nic zrobić, mogą tylko czekać na informacje. Dla tego pana, który został najpierw wypchnięty, który przeżył to bardzo mocno i dla jego rodziny to było trudne, ale on jest już w Polsce i chłopcy z Jemenu są w Polsce i ten młody chłopak z Syrii i starsza pani z córką są w Polsce, są już bezpieczni i bardzo się z tego cieszymy. Jeszcze jesteśmy w takich emocjach. Dzisiaj rozmawiamy z nimi o tym, jak to wyglądało wczoraj, jak to przebiegało, bo w pewnym momencie już straciłyśmy z nimi łączność. Przez wiele godzin czekałyśmy na jakiś znak. Oni w tym czasie byli na placówce, tam nie ma zasięgu. Nie wiedziałyśmy dokładnie, co się dzieje. Dziś chłopcy z Jemenu opowiadali, jakie pytania były im zadawane podczas przesłuchania i jest jedno, które budzi naprawdę moje trudne emocje, tak? Bo oprócz pytań tych zwykłych o to, dlaczego przyjechali, co się działo w ich kraju, dlaczego nie mogli zostać na Białorusi i tak dalej, pojawiła się taka uwaga, opierając się na słowach tych chłopaków, że Polska to jest mały kraj i że to nie jest nasza wina, że w Jemenie jest wojna. No więc tak, zostawiam was na chwilę z tą myślą, że Polska jest małym krajem, w którym nie zmieści się jemeński nastolatek. Ale się zmieścił, więc z tego się trzeba cieszyć. No tak, ale chciałam wam opowiedzieć jeszcze o innych rzeczach, które się działy równolegle do pracy i pomocy osobom, które proszą o ochronę w Terespolu. Pisałam wcześniej, pamiętacie, o tych mamach, o tych kobietach, które urodziły albo zaraz urodzą. Ich jest tak dużo, że naprawdę zastanawiam się, jak to opowiadać, żeby one się nie mieszały i żeby było zrozumiałe, o kim mówię. Teraz opowiem o dziewczynie, która 11 marca była wtedy w 7. miesiącu ciąży i razem ze swoim mężem byli na przejściu w Terespolu i prosili o ochronę. Pisałyśmy o nich na Facebooku. To ta dziewczyna w zielonej koszulce. Minęły 2 miesiące, nawet nie wiem jak.
Ten czas tak szybko leci i ona była już w 9. miesiącu. Bardzo chciałyśmy jej teraz pomóc. Tak naprawdę to ona i jej mąż mieli być na przejściu wczoraj. Taki był plan. Ale plan był zrealizowany za późno. Zaczęła rodzić, będąc w biurze imigracyjnym, będąc w 4. z kolei biurze imigracyjnym w ciągu 3 dni. W 1, do którego poszła, powiedziano jej, że zostanie aresztowana i że będzie siedzieć w areszcie do czasu deportacji. Siedzieli tam z tym mężem przez wiele godzin, w wielkich nerwach. W końcu czas pracy się skończył, Białorusini ich jednak wypuścili na ulicę. Kolejnego dnia próbowali w 2 kolejnych biurach. W jednym jej powiedziano, że absolutnie nie ma szans, żeby dostać wizę i nie ma w ogóle żadnego rozwiązania i żadnej nadziei. Czemu? Dlatego, że wcześniej już brała wizę. I niestety to są te konsekwencje wypchnięć w Tiraspolu dla osób, które przyjeżdżają. To jest jedna z konsekwencji, że nie można na Białorusi brać tych wiz w nieskończoność. Przy którejś wizie, drugiej, na przykład w jej wypadku, lub 3 dla niektórych osób, które mają więcej szczęścia, zostanie wezwana policja i człowiek zostanie przytrzymany i odprowadzony na lotnisko. Dlatego chcieli ją aresztować, chociaż jest była w 9. miesiącu ciąży. I jeśli pamiętacie, pisałam też o tym, że wcześniej, całkiem niedawno, miała takie problemy ze zdrowiem. Tak źle się czuła, mdlała, wymiotowała, że poszła do szpitala za naszą radą w środku nocy i też tam przyjechała od razu policja i o mało nie zostali obydwoje aresztowani. Policjanci wtedy ją puścili tylko dlatego, że była w bardzo zaawansowanej ciąży. Więc ta dziewczyna, niedożywiona, z niedoborami, przez 3 dni próbowała dostać wizę exit. Słuchała o tym, że będzie deportowana, że będzie aresztowana, aż ostatniego dnia, tego, gdy jeszcze miała szansę zdążyć do Brześcia i zdążyć na przejście, gdzie mogła być może tą wizę dostać, to nie było do końca jasne, ona zemdlała i zaczęła rodzić. I zamiast jechać do Brześcia, pojechali do szpitala. Urodziła chłopca, chuda jak zapałka dziewczyna, urodziła 4-kilogramowego zdrowego chłopaka i to jest szczęśliwa wiadomość. To jest szczęśliwa wiadomość. Ale oczywiście od razu w szpitalu pojawiła się policja i nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, co z tym będzie, bo te historie matek, które rodzą na Białorusi, a były bez papierów, były nielegalnie, są bardzo trudne. I mówiłam o wcześniejszej sytuacji, w której właściwie rozegrała się dokładnie tak samo, że już mogła jechać, już była na to szansa i zaczęła rodzić dosłownie tego samego dnia. I teraz tamta mama, o której opowiadam w tym momencie, ona została z dzieckiem, ale jej mąż jest w areszcie. W międzyczasie urodziła ta kobieta, dla której zbierałyśmy pieniądze. Jeszcze raz chciałam wam za to ogromnie podziękować, bo te pieniądze zebrane dla niej umożliwiły jej bezpieczeństwo. Na szczęście wtedy nie sprawdził się scenariusz, że dziecko zostanie zatrzymane, ale kazano jej zapłacić jak najszybciej. Gdyby nie zapłaciła, nie dostałaby papierów dziecka, nie dostałaby aktu urodzenia, byłaby prawdopodobnie obserwowana i na pewno byłaby ścigana o to, żeby zapłacić. Byłoby to dla niej bardzo niebezpieczne. No i bez aktu urodzenia nie ma szans,
w ogóle wyrobić żadnego dokumentu dla dziecka później. Nie można prosić ani o dokument podróżny, ani o paszport, więc wasza ogromna pomoc zapewniła jej bezpieczeństwo i też zapewniła jej możliwość wynajęcia mieszkania i za te pieniądze mogłyśmy kupić jedzenie dla dziecka. Są zabezpieczeni. I mam nadzieję, że im też uda się jakoś pomóc. Jak zresztą wszystkim tym matkom. Ale to nie wszystko. Chcę jeszcze powiedzieć o trzecim wątku, który się rozgrywał jednocześnie w tych ostatnich dniach, który również jest powiązany z Terespolem, również jest powiązany z tym, w jaki sposób decyzje polskich funkcjonariuszy, polskich polityków rozgrywają i wpływają na życie osób, które są na Białorusi. Nie wiem, jak to powiedzieć najdelikatniej, ale na 99% kolejna dziewczyna z tych, które zostały wypchnięte z Terespola na przełomie lutego i marca, nie żyje. Zaginęła pod Łotwą, ale wszystko wskazuje na to, że została tam sama bez telefonów. Jest już ponad tydzień. Dochodzą do nas informacje, że była słaba, że była chora, że nie mogła już iść. Więc szanse na to, że żyje, są bardzo, bardzo niewielkie. Inna dziewczyna, która była w tej samej grupie wypchniętej 7 marca. Zresztą może powinnam jeszcze powiedzieć o tym, kim one były. Obydwie miały straszne historie, naprawdę bardzo poważne powody, żeby prosić o ochronę. Jedna jest z Gwinei, druga z Kamerunu. W każdym razie ta druga była chora na epilepsję, co jest ogromnym problemem i zagrożeniem, gdy się człowiek ukrywa na Białorusi. Nikt nie chciał zgodzić się na to, żeby ona była w jednym mieszkaniu, ponieważ dostawała ataków epilepsji prawie codziennie i wtedy była głośna, sąsiedzi mogli to usłyszeć i mogli donieść, więc co chwilę była albo błąkała się po ulicy, albo musiała szukać kolejnego mieszkania. Podczas któregoś takiej zmiany mieszkania doznała ogromnej krzywdy. Już nie będę wchodzić teraz w szczegóły. Próbowałyśmy dla niej znaleźć jakąś nagłą pomoc lekarską. To się nawet udało. Ale była w bardzo, bardzo złym stanie. I teraz nie wiadomo, co się dzieje. Tak samo wygląda na to, że one zostały same w lesie, że wpadły do wody, że nie wiadomo, czy żyją. I mówię o tym, bo zastanawiamy się z Zosią, jak to jest w ogóle wszystko możliwe. Jest nam z tym bardzo trudno. Przychodzą nam do głowy pytania, jak mamy z tym żyć. Oczywiście nie jesteśmy my w tym najbardziej istotne. Istotne jest to, że wszystkie te osoby, i ta ciężarna, która urodziła chłopca, i te dwie kobiety, wszystkie powinny być już od dawna w Polsce. Ponieważ były na przejściu, prosiły o ochronę, miały bardzo poważne powody, tak jak każda osoba, której staramy się pomóc. Zgłaszają się do nas setki ludzi. My próbujemy pomóc tym, które są najbardziej wrażliwe, najbardziej zagrożone, w najgorszym stanie zdrowia, bo wiadomo, że nie pomożemy wszystkim. I te dziewczyny, które zaginęły, i te, które urodziły,
powinny być już w Polsce, ale nie są. Są na Białorusi i są nadal zagrożone. Dobrze, to jest historia o ostatnich kilku dniach i o tym, jak bardzo plotą się te losy, jak wszystko się dzieje naraz. Szczęśliwie można złapać się tego, że rodzi się zdrowy chłopiec i że Syryjczykom i Jemeńczykom udało się dotrzeć do bezpieczeństwa i marzy mi się, żebyśmy znaleźli jeszcze trochę miejsca dla tych kolejnych osób, dla tych kolejnych ciężarnych, dla tych kolejnych bobasów i w kraju, który jest jednym z większych w Europie, oczywiście. Wydaje mi się, że nas na to zwyczajnie po ludzku stać. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.